Witamy Państwa. Dzień dobry, Witamy Państwa. witamy. Tak. Nagrywane, to znaczy spotkanie jest na żywo z uczestnikami na Zoomie, a ono potem będzie oczywiście wrzucone, opublikowane również na YouTubie. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać na temat tego, co czeka nas wszystkich w tym roku. Tutaj Aurelian, jak wiadomo, jest osobą związaną z jasnowidzeniem. Ja tutaj też za pomocą różnych metod takimi sprawami się zajmuję. No i dzisiaj będziemy mieli różnego rodzaju takie przekazy, które nie pojawiały się do tej pory również też na naszych kanałach, także będzie, myślę, ciekawie. Oprócz tego jest tutaj możliwość uczestniczenia w dyskusji za pomocą czatu. Tak, możecie pytania w trakcie nawet tutaj pisać, jeśli by coś was pewne elementy przyszłości tej dotyczącej tego roku interesowały, to możecie pisać pytania, stawiać ewentualnie tu Rafał będzie wybierał pytania. Ja nie mam aż takiej możliwości, ponieważ nagranie live jest u mnie z telefonu, tak więc mam problemy ze wzrokiem, nie? Ekran jest mały. Ekran jest mały, tak, piko jajo. No. Tak, a tutaj już pisze jedna osoba, czy ty będziesz dla wszystkich stawiać tarota dzisiaj w takim układzie? Nie, gdybym miał stawiać dla wszystkich, to byłbym szaleńcem, nie? To już od No, razu z góry zaznaczam. nie dałby rady tasować kart. To tak jakbym miał uzdrowić, nie wiem, 50 osób w jeden dzień, nie w jednym momencie. No To właśnie. znaczy, to znaczy mogę dodać, że mam tutaj już przygotowany rozkład. Mam przygotowany rozkład, który oczywiście nie widzę kart odsłoniętych, bo są nieodsłonięte, który nam przybliży ewentualne dodatkowe elementy dotyczące tej przyszłości. Mhm. I tutaj będzie taka ciekawostka, że przekażę po prostu to, co widać już na żywo. No ja tutaj też mam już, że tak powiem, wizje przygotowane wcześniej. E, Tutaj posługiwałem się też kulą, wizjami podróży niefizycznych, także jest tego trochę tutaj sporo. Myślę, że będzie ciekawie. No to może Tutaj zacznijmy widziałem od tego. pytanie, może co, zanim przejdziemy do meritum. Tu pani, osoba, czy dogadanie się Chin z Rosją, tak? Dobrze odczytałem? Jest A, podstępem ze strony chińskiej. to już od siebie mogę dodać, że Chiny bardziej, może nie tyle podstęp, co chcą zabezpieczyć Putina. Chcą zabezpieczyć Putina. Wcześniej ja robiłem rozkład, tutaj grupa do badań spraw niefizycznych, Rafał, nie? Tu Tak, co tak. będzie się działo z Putinem. Tu bardzo często było pokrycie, które wskazywało na Azję, na kontynent właśnie chiński, też indochiński, że bardziej jestem zdania, że to Chiny stworzą takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby Putin chciał uciec albo już nie miał takiego wyboru i uciekał, no to Chiny, Ameryka Południowa z mojej strony, to było silnie widoczne, nie? Mhm. Jako azyl dla niego. Tak. No dobrze, to możemy w ogóle przejść do całości. Czyli w ogóle nasza ostatnia rozmowa tutaj ujawniała pewne takie wskazówki dotyczące tego roku, który tutaj jest teraz przed nami, który już się zaczął dziać. Mówiliśmy sobie o tym, że no czekają nas wielkie jakieś tam wydarzenia, różne zmiany na Ziemi i tak dalej. No na to wszystko też wskazują te rzeczy, które działy się już wcześniej, nasza przeszłość. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Wszyscy oczekują jakby tego wielkiego wydarzenia, nie do końca wiedzą, jak to się będzie obrazowało, implikowało na tą rzeczywistość fizyczną. No, może tutaj przybliżymy bardziej, o co tutaj chodzi z tym wielkim wydarzeniem. Aurelian, jak tam sądzisz, co ty myślisz o tym wielkim wydarzeniu? Sądzę, że też wpływ będzie miało na to wielkie wydarzenie po prostu Słońce. I tak Mhm. już sprowadzając to do takiego naprawdę logicznego rozumowania, bo wiadomo, przebywając poza ciałem fizycznym, pewne aspekty informacji mogą być przez nas inaczej
interpretowane, tak? Mogą przypominać trochę fantazję chociażby, nie? Tak. A tutaj już wcześniej zastanawiałem się właśnie sam osobiście, jak to będzie wyglądało, to pierwsze co, no to na pewno obecność istot pozaziemskich, tak? To tutaj bardzo silnie akcentowała się jako uwaga. Będą gotowe również powstrzymywać ewentualne zagrożenia. Mm, I wracając do Słońca, to wybuch na Słońcu po prostu jakiś nastąpi, gdzie ta fala, mi się wydaje, że też dotrze do Ziemi po prostu. Wiesz, tu już nie chodzi o samą Ziemię, gdzie wystąpią w jednym momencie te trzęsienia Ziemi, ale nie jakby jednostajne gdzieś na przykład, nie, że Turcja, Syria, tylko to w jednym momencie w różnych regionach całego świata one wystąpią. Mhm. I przejdzie fala, Ziemia wtedy zatanczy jak bączek. Pamiętam, ja nawet to widziałem, wiesz, tak tu Państwu powiem, że Ziemia właśnie się dosłownie delikatnie zakołysze i nastąpi przeskok, zmienią się bieguny magnetyczne pól Ziemi. Chodzi o to, że tam, gdzie jest północ, to ten magnes znajdzie się na południu, tak? Tam, gdzie wschód, będzie zachód. Tak więc jeśli teraz na zachodzie, patrząc z perspektywy Polski, słońce wschodzi od strony zachodniej, tak? A zachodzi od wschodniej, to zrobi się na odwrót. To zrobi się Mhm. na odwrót. I ta wielka zmiana, no to już poruszam bardziej te fizyczne aspekty, nie? Ale ta wielka zmiana ma przyczynić się również do wpływu na naszą świadomość. A świadomość, jak drodzy Państwo wiecie, jest niczym innym jak energią. Jak taką energią, baterią, w której znajduje się nasza dusza. No to tak tu przytaczam po prostu logiczne sformułowania, nie odbieganie od fantazji, nie jakieś dywagacje, tak, tylko w ten sposób. No i ona poniekąd ma się właśnie przyczynić, że również świadomość, mentalność w jednym momencie się zmieni. Tak. Zmieni się inaczej ludzkość w tym momencie z założenia po tym wydarzeniu zacznie postrzegać wiele spraw. Mhm. Tak, Czyli te inne aspekty również podejście nie ludzkości mhm. do spraw, tak? Których ten. No Tak, to bardzo tak. ciekawe, bo pokrywa tu się też z moją wizją i tak dalej. No tych wizji było sporo. W ogóle jedną z takich wiodących wizji była ta, że to społeczeństwo, to znaczy tutaj oczywiście wielkie wydarzenie, to trzeba też powiedzieć, ono jest nierozerwalnie związane z jakąś katastrofą. To znaczy katastrofą, ale no, czy ona jest katastrofą, z jakiego punktu widzenia to jest katastrofa? To jest naturalny stan rzeczy, który jest konsekwencją pewnych działań, nie tylko człowieka zresztą, nie tylko całej cywilizacji ludzkiej, która no po prostu tutaj niepohamowanie dążyła do pewnego rodzaju rozwoju, który no niestety zatrzymał się gdzieś na ścianie i teraz elity i tak dalej, wszyscy próbują gdzieś to ratować, ale no to już nie jest w stanie tutaj, że tak powiem, rządy państwa uratować czegoś, na co nie mają do końca wpływu. Dodatkowe za, czynniki, o których tutaj za, wspominasz, tak. tak? Mhm. Y, Za dużo elementów, nie? Zostało już teraz w tych ostatnich 2 latach poruszonych. Tak, tak. Za dużo elementów i ta chwiejność w świecie nawet, co Państwo sami możecie zaobserwować, jest bardzo duża. I to nie jest przypadek, gdzie w jednym momencie na przykład na Bliskim Wschodzie dzieją się takie zmiany, tak, chociażby Izrael jest na krawędzi wojny domowej, również to, co się dzieje we Francji, w Polsce na przykład, z tego co się orientuję, wczoraj też odbywały się protesty i te energie, one dotykają różnych miejsc w świecie, że to nie jest przypadkowe. To nie jest przypadkowe. Chociażby osoby, które zajmują się astrologią, to same mogą zaobserwować właśnie aspekt położenia planet, koniunkcji, tak, że również nie jest przypadkowy. Dochodzimy do momentu, gdzie
nastąpi koniec świata, ale znanych nam czasów. Nie koniec świata, nie koniec ziemi, ludzkości, tylko koniec tej mentalności, która budowana była przez nawet setki lat. Docieramy do tego meritum właśnie wielkiej zmiany, gdzie już ludzie zaczynają postrzegać z różnych perspektyw inaczej różne sprawy. Dlaczego na przykład ten cały syf teraz wychodzi? To, co się dzieje między ludźmi, to zło. No to ja dodam, że to jest właśnie kwintesencja oczyszczenia. Myślę, że właśnie to również nie jest zbiegiem losowych przypadków na przykład, to co się dzieje, nie? Wszystko jest ze sobą, wszystko jest autentycznie jest ze sobą połączone. I my na przykład jako ludzie, to jesteśmy, gdy staniemy przed wielką górą, to my pomimo tego, że jesteśmy niżsi, mali w stosunku na przykład do tej góry, to posiadamy o wiele wyższą świadomość. To jest ciekawe, że ten aspekt, nie, tej wielkości, ja rozumiem, że coś tutaj może być niezrozumiane, dlatego jest program nagrywany tutaj na żywo i będzie mógł być później odtworzony, ewentualnie gdyby ktoś nie rozumiał pewnych aspektów naszej rozmowy, tak? No tak, ty tu tak, pokazujesz właśnie, tak, no Mhm. Aurelian, tutaj twoje wizje, wróżby i tak dalej, jasnowidzenie bardzo tutaj pomagają osobom, które bardzo mocno są skupione również na tym materialnym świecie, prawda? Ty tam dajesz różnego rodzaju wskazówki, ludzie mniej więcej mogą wiedzieć, jak się ustosunkować do pewnych spraw, które tutaj na ziemi się dzieją. Z mojego punktu widzenia osoby, która właśnie tutaj patrzy trochę takim okiem duszy, czegoś właśnie, no tak jak Dlatego ty, te prawda? dwa Tylko ty światy, przekazujesz te te dwa informacje światy, bardziej no. dla Mhm. większej ilości osób, że tak powiem, które no tutaj na tej naszej planecie jeszcze no chcą i jeszcze chcą pożyć, można powiedzieć, chcą jeszcze tutaj podoświadczać tych wszystkich aspektów związanych również z tym materialnym funkcjonowaniem. No z mojego punktu widzenia to wszystko jest koniecznością, to jest wszystko koniecznością, to jest konieczność tego, żebyśmy się po prostu troszeczkę oczyścili, żeby świat właśnie w tych naszych wizjach, świat rozszczepia się jak gdyby na dwie części. Osoby, które ciągle podążają właśnie za tym systemem, ciągle gdzieś po prostu tkwią w tym maraźmie i no niestety w większym przypadku są skazane właśnie na katastrofę, na łączenie się z tą katastrofą, ponieważ utożsamiają się z tym światem, który ginie, który gdzieś po prostu będzie zastępowany nowym światem, więc tutaj nie tylko chodzi o śmierć fizyczną, ale śmierć taką emocjonalną, bo te osoby będą przeżywały ogromne traumy z wyniku tego, co będą traciły, prawda? Ale to już teraz się dzieje, To nie? już się Ten teraz dzieje, tak. lęk i strach, po prostu, jeśli w człowieku z założenia, to jest aspekt czysto psychologiczny, występuje ten lęk i strach, to my magnesujemy go, drodzy Państwo. My go przyciągamy, my go ściągamy. Wszystko Tak. w tym świecie jest magnesem. Poza ciałem fizycznym istnieje tak zwane pole niewidzialne, niematerialne, ale istniejące, które można zmierzyć. Na przykład przyrządami fizycznymi, tak? Bo już takie są dostępne. Że jednak my nie dość, że odbieramy, ale również wpływamy. Tylko jeśli w człowieku rośnie lęk i strach, to znaczy, że gdzieś w podświadomości jest utkwiony. Ta podświadomość wtedy bardzo silnie tutaj rezonuje. Tak samo w stosunku do tych wydarzeń w świecie, to im człowiek więcej w sobie odniesie może dystansu, spokoju, cokolwiek by się nie działo na świecie, to tym lżej będzie się odnosił do tych wydarzeń. Ta świadomość będzie wyższa rozumienia właśnie tych aspektów wydarzeń, które dzieją się w świecie, tak? Tak, no. U tych osób ta świadomość będzie coraz bardziej, że tak powiem, no, nikła, no, ze względu na to, że przejmie kontrolę tutaj głównie te aspekty ego, czyli strach, lęk, które tutaj karmią też ego, prawda? No a u osób, które idą właśnie tą drugą ścieżką, które są zdystansowane, zdają sobie sprawę, że świat jest taki, jaki jest i zawsze był taki, zawsze był
poddawany różnym transformacjom, bo historia pokazuje wiele takich przypadków i to wcale nieodległa historia, kiedy cała ludzkość drżała ze strachu przed tym, co się działo, prawda? To w większości przypadków to były katastrofy wywoływane przez człowieka, teraz mogą dojść jeszcze dodatkowo katastrofy gdzieś powodowane działalnością człowieka, ale i samej Ziemi, zmianami Ziemi samej w sobie, we wszechświecie jako całości. Więc to wszystko będzie skutkowało właśnie tą wielką, wielką transformacją i nowym światem, który prawdopodobnie będzie pozbawiony wielości właśnie istnień już teraz, które w naszej populacji są, prawda? Te 8 miliardów, które już przekroczyliśmy, no tutaj ta ilość właśnie będzie no, zredukowana. Ludzie Czyli oczywiście tutaj się burzą, prawda? Jak to, mhm. jak można tak myśleć? Przecież to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, no ale ludzie muszą też sobie zdać sprawę, w jakich warunkach żyje większość świata, bo nam wydaje się, że wszyscy żyją na takim poziomie jak my minimum, a jeżeli już, to my żyjemy w ogóle na granicy egzystencji tutaj w Polsce. Wielu ludzi w ogóle nie docenia tego, jak daleko już jesteśmy, jeżeli chodzi o ten poziom jak gdyby życia w Polsce, ale warto tu wspomnieć, że 3/4 świata żyje na granicy nędzy, ubóstwa i głodu. O tym ludzie bardzo często zapominają. I to I w oni będą stosunku najbardziej właśnie narażeni na te katastrofy, prawda? To są i w ludzie, stos tak, tak. tak, to I są w te istoty, stosunku które co do żyją przyszłości, na tym no. minimum świadomości. Do nich to światło dociera w minimalnych jakichś tam odblaskach, prawda? Oni są skupieni na materii bardzo mocno, ponieważ ta materia, ona warunkuje ich życie. Brak materii, brak możliwości przeżycia każdego dnia, walka o to przeżycie, ono buduje w nich właśnie takie podejście też o to, żeby tylko i wyłącznie skupiać się na tym, żeby dać sobie chociaż te minimum materii do przeżycia ciała fizycznego. Więc no nie jest w tym ukryta żadna tendencja do myślenia o tym, że ktoś jest lepszy albo gorszy, ktoś zasługuje, a ktoś nie. No po prostu Ziemia jest bezwzględna. Ona nie rozróżnia, co jest dobre, a co złe. To my z naszych punktów widzenia wartości ludzkich właśnie widzimy, co jest dobre, a co złe i wartościujemy świat, ale to też nie jest do końca dobre, prawda? Nie możemy wartościować tego, Ziemia, co robi Ziemia. tak. Ziemia, natura rozumie tylko i wyłącznie cykle, którym jest podporządkowana, tak? I właśnie aspekt nas jako ludzkości właśnie jest o wiele wyższy od natury, jest ponad naturą. Czyli właśnie tutaj to się ze sobą też bardzo ściśle wiąże, że to człowiek ma wpływ na naturę, a nie natura na człowieka. Czyli te Ładnie. wszystkie katastrofy, to co się dzieje, to jest nasza wina. To jest nasza wina i to nie pisanie patykiem po wodzie, tylko naprawdę to jest nasza wina. I ta przyszłość, co ona niesie? Ona niesie właśnie to, że ludzie się odkleją od tej przeszłości, od tych cyklów, które właśnie tak jak teraz to widzimy, to, co się dzieje na świecie. To jest po prostu nawrót przeszłości, tylko w nowej formie. W roku 2023, tak? Ale jak się cofniemy wstecz, to również, tak jak Rafał powiedziałeś, to również te rzeczy się działy. Te rzeczy się działy, tylko no już z innym tym natężeniem, tak? Dochodzimy do tego momentu, gdzie nastąpi rewolucja w myśleniu, w świadomości, w sposobie życia. Tak jak sam Robert Monroe opisywał, cofniemy się do korzeni, do korzeni. Do korzeni technologia będzie obecna, ale nie będzie na takim poziomie, na jakim jest teraz, czyli na poziomie toksycznym. To, co się dzieje z młodzieżą, z młodszymi, forma rozwoju, ona zostanie zahamowana, a przetrwają tylko ci ludzie, którzy według góry oczywiście, dlatego tak jak nazwa tego programu Dwa różne światy, polega na tym, że mają zostać ludzie ci, którzy wniosą coś do tej przyszłości. Dlatego ta duża liczba ofiar, tych śmierci. To będzie dalej skala, tendencja będzie rosnąca. Pamiętam, zaglądając w przyszłość, aż po rok 2030, gdzie teraz postanowiłem trochę reaktywować i
nagram kolejne filmy na kolejne 7 lat, jako dodatek, który już będzie zamknięciem mojej pracy, to ujrzałem, że to jeszcze jesteśmy jakby w środku tego wszystkiego, tak? Ale kumulacja tego nastąpi około roku 2030. Tak osobiście ja ujrzałem, nie? Rok ten 2030, poza rok 2031. Nie chcę przeklinać, nie? Obiecałem sobie nawet również, że łacina jest ten, ale będziemy mieli przejebane po roku 2030. I lepiej przygotować się teraz psychicznie i mentalnie na to, co nadejdzie, aniżeli żyć po prostu będąc nieświadomym w tym życiu samego siebie oraz tego, co nas w nim otacza. Bo tacy ludzie, żyjąc w tej nieświadomości, nie przetrwają. Będą odbierali sobie życie. Albo będą po prostu wariować, będą tracić kompletnie rozum. I te No tak. tracenie rozumu już teraz jest w Polsce naprawdę aktualne. Chociażby w stosunku co do młodzieży. Nigdy taka skala nie była, patrząc w przeszłość, tak wielka, jaka jest teraz, gdzie naprawdę brakuje fachowców w sprawach psychologicznych, psychiatrycznych. Bo ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić. A to jest ten pęd, to jest ta technologia. To jest No to złe jest- podejście do Tak, tego. to jest, tego Aurelian, ja się z człowieka. Tobą oczywiście zgadzam, ale to jest też taka jedna strona medalu, bo akurat tutaj z własnych doświadczeń obserwuję też to, że my, słuchajcie, jesteśmy też świadkami tego, że większość tej młodzieży to dzieci no, tej młodzieży, która już sama miała problemy, prawda? Więc tak naprawdę ta młodzież wynosi większość ze swojego środowiska domowego, tego jak się zachowuje. Właśnie upadek wartości, tych cnót moralnych, tego czym kiedyś nas karmiono i wszyscy się z tego śmiali i drwili, ale gdzieś to w nas zastawało, prawda? To kierowanie się w życiu dobrocią, to było jednak jakieś ważne, to był jakiś fundament, na którym się stało. Mniej przekraczało się pewne granice, ponieważ było gdzieś w nas zakodowane, że nie, to jest niewłaściwe, tak nie powinno być. Teraz właśnie ci rodzice na ogół nie uczą, nie wychowują w takim nurcie, a uczą w nurcie wszystko ci się należy i jesteś najistotniejszy, najważniejszy. A potem nagle ta młodzież zetknie się z tą rzeczywistością, kiedy już ten rodzic nie może prowadzić za rękę i wszystkiego zrobić za młodzież i wtedy właśnie są problemy jeszcze większe, psychologiczne i psychiatryczne, bardzo dużo samobójstw w ostatnich czasach, tak, coraz więcej, bijemy rekordy samobójstw wśród Zaginięć, młodzieży i młodych ludzi. zaginięć też, nie? Tak, Też, oprócz też. tego Mhm. ogromna ilość agresji, prawda? Wyzwala się agresja, czyli te najniższe, najbardziej prymitywne żądze tej młodzieży rządzą. One przejmują kontrolę, ponieważ to jest łatwiejsze niż bycie dobrym, czego nie nauczyło ich życie w domu, prawda? Rodzice ich Tak jak tego nie uczą. Uczą ich, że wszystko mam- ci się należy, że po łbach deptać, żeby do swojego dotrzeć i nieistotne jest, co kto inny myśli, co czuje. Ty masz osiągnąć sukces, bo to jesteś przecież moim dzieckiem, prawda? Wszyscy tak myślą Rafał, takimi kategoriami. Straszne jest to, i zaraz Aurelianku, straszne jest też to, słuchajcie, co się w szkołach dzieje, że rodzice chodzą. W ogóle, tak jak powiedziałeś, brakuje fachowców, psychologów i psychiatrów. Mamy w tej chwili po prostu tylko i wyłącznie ludzi, którzy odbijają tylko orzeczenia, dają różnego rodzaju zalecenia i diagnozy, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Rodzice zdają sobie sprawę, że jest moje dziecko, jeżeli będzie miało orzeczenie, będzie mogło się w szkole mniej uczyć, nie będzie musiało znać gramatyki, ortografii, nie będzie musiało tyle czytać i biegną dobra, do tych poradni. spokojnie, bo ci żyłka pęknie. Tak, Ten, nie? biedną Już do tych widzę- poradni, a psycholodzy i psychiatrzy nie obserwują. Słuchajcie, tu trzeba obserwacji dłuższej dziecka, tak, żeby powiedzieć, czy on od czegoś nie umie, czy umie. Trzeba wykluczyć to, czy to jest po prostu symulacja, czy to jest lenistwo. Oni po prostu na potęgę biją te orzeczenia i potem te dzieci w szkole siedzą i uważają, ja nie muszę, ja mam orzeczenie. Tylko na litość boską, czy to orzeczenie uchroni dziecko przed obowiązkiem późniejszym, które będzie cięższe, trudniejsze w jego życiu? Praca, dom, rodzina, bycie rodzicem? Orzeczenie tutaj nie załatwi za dziecka, przyszłego dziecka właśnie tych wszystkich bardzo ważnych, odpowiedzialnych spraw, prawda? No to jest wszystko zmierza ku właśnie tej wielkiej globalnej katastrofie. To nie tylko natura, to Tak. nie tylko polityka, To jest surowce, wojny, nieuniknione. woda. No.
tylko nawet to, jak wychowujemy w tej chwili młodzież, prawda? My wszyscy właśnie widzimy to, biernie się przyglądamy. No To i to jest jest jak walka z nieuniknione. pociągiem. Tak, No, tak, to to, jest to, wszystko to jest zaplanowane. nieuniknione i ta agresja właśnie też, chociażby na przykład to, macie tutaj reklamę, nie wiem, czy widać mój kubek, tak, tatuaż boli. Zajebiście, nie? Tak, tatuaż boli. Reklama, nie? Nie I rozumiem co? kontekstu. Tatuaż boli, tak? Życie boli. No tak, wszystko, czego chcemy, Ale, jeżeli coś czegoś ale chcemy, to im bardziej jest, ale to nawet w sensie kulturowym, o to chodzi, nie? Że wiesz, mówię, to ze sobą się bardzo fajnie je, jak ktoś tak, wiesz, załapie temat, tak tatuaż boli, nie? No. Ale tak. ja chcę mieć tatuaż, nie? Ale wiesz, że będzie bolało, zajebiście będzie bolało. Tatuaż to jest No. bardzo dobra metafora. Słuchajcie, wielu ludzi tak naprawdę robi sobie ten tatuaż, bo oczekują jakiegoś spełnienia w swoim życiu, prawda? Jakiejś realizacji. Nie skupiają się na swoim życiu, myślą, a zrobię sobie tatuaż, coś się zadzieje w moim życiu. I bardzo dużo takich rzeczy, to jest oczywiście metafora, synonimem tego tatuażu jest wiele innych rzeczy, prawda? Płytkich, bardzo takich powierzchownych, które nie wnoszą w nasze życie jakiegoś wielkiego zrozumienia, wiedzy, świadomości, ale robimy je tylko po to, żeby gdzieś tam ta nasza codzienność była bardziej ukoloryzowana. No ale słuchajcie, no wiadomo, pójście drogą rozwoju duchowego jest trudną ścieżką. To jest bardzo trudna ścieżka. Tutaj padło takie To nie pytanie jest wcześniej. łatwa ścieżka. No, Oczywiście, to nie jest łatwa ścieżka i naprawdę ta ścieżka również wiąże się ze znajomością życia. tak To jest, to nie jest tylko, mądrość tak, życiowa. Tutaj bo padło wiele takie osób pytanie, przepraszam myśli, Aurelian, wcześniej, czy to powrót do tych korzeni to będzie miało coś na wzór odzyskania kontaktu z naturą i z samym sobą? Tak, tak, jak o tym najbardziej, ale to mówimy, nie znaczy, że wszyscy tego właśnie o tym mówimy. doświadczą. To nie znaczy, że wszyscy pójdą tą drogą. To pójdzie tylko O, garstka o tych, tym którzy mówimy. już idą tą drogą, prawda? To nie będzie nagłe pstryknięcie w głowie i wszyscy, nagle zrozumieją, po co są i ku czemu zmierzają. Na tej zasadzie nie będzie działało wielkie wydarzenie. Ono To będzie jest nas proces, zmieniało, tak? to jest ten proces, tak jak wiąże się na przykład z człowiekiem od małego dziecka. Wpierw uczy się chodzić, tak? Później uczy się emocji, rozumienia emocji. To ten proces właśnie również dzieje się w stosunku do wydarzeń i zdarzeń, nie? To wszystko jest ze sobą zazębione, ale już takiej bezbędnej filozofii, z tego co wiem, to Rafał przygotowałeś również tutaj, co niesie przyszłość, żeby nie odbiegać od tematu, tak? To jak ty to widzisz? Jak ja to widzę, tego I jest jak to sporo. zobaczyłeś może, nie? Jak ty to Tak, właśnie to jest tego sporo. Widzę, że tutaj kończy nam się też czas, więc ja po prostu odczytam. Przede wszystkim moją intencją, która miała tutaj nieść odpowiedź, było, co niesie przyszłość, ale nie dla wszystkich ludzi i wszystkich społeczeństw na Ziemi, chociaż tutaj można odczytać też tą informację, ale przede wszystkim dla tych, którzy no, są zainteresowani tym autentycznym przeżywaniem życia. Bo pytanie moje, które zadałem, muszę odszukać, bo tutaj jest sporo już zapisanych różnych informacji. Zadałem takie pytanie. Co ludzie kierujący się prawdą, miłością, szlachetnością, dobrem powinni robić w 2023 roku w Polsce? Jak się do tej sytuacji odnosić, jak się zachowywać, by przejść w równowadze i szczęściu ten rok? Takie było moje pytanie. I teraz odpowiedzi. Jeżeli chodzi o przeszłość, to osoby właśnie, które tutaj wymieniłem w pytaniu, one poszukują prawdy, patrząc na uwarunkowania życia, które wiedli. Zdają sobie sprawę z tego, że w pełni świadoma istota to ta, która powtarza błędy przeszłości, ale uczy się na nich. Oni na swoich własnych oczach doświadczali tej przemiany w przeszłości. Poszukują tego, co odnajdują w samym sobie. Odnajdują właśnie prawdę w samym sobie. Zdają sobie z tego sprawę. I taka była nasza przeszłość, prawda? Że prędzej czy później odnajdywaliśmy te prawdy w sobie. To ciekawe, bo my o tym rozmawialiśmy, zanim ty teraz, nie? Ja na przykład Tak, osobiście nie wiedziałem i zobacz, patrz jak tutaj góra działa na przykład, no nie? działa. Wyższe ja. Dokładnie. Przemiana
nas w świecie, który zmienia się nieubłaganie. To właśnie jest ta przemiana tego odnajdywania prawdy w sobie samym. Czasem jest nam z tym ciężko i trudniejsze zdają się chwile, lecz wtedy zdajemy się na siłę wyższego ja, które prowadzi nas do spokoju. I tak było w przeszłości. Teraz, jak jest teraz wśród takich ludzi? Teraz poszukują ukojenia w zmianie w ziemi i w naturze. Jak nikt inny odnajdują to. Tu właśnie w ziemi jest to boskie połączenie z wiecznością, z wielkim duchem. Pielęgnujemy i celebrujemy chwilę w naturze, a to wynagradza nas spokojem serca i ducha. Wszystkie dobre inicjatywy kiełkują nasze inicjatywy, bo ziemia dba o nie. Wkrótce nadejdą plony, a my będziemy się cieszyć zbiorem tego, co zainicjowaliśmy właśnie w tej chwili, w tej rzeczywistości. Najważniejszą, choć ukrytą i niedocenianą przez nas formą energii, której nie używamy przez osoby, które się rozwijają, jest właśnie intencja i marzenia, posługiwanie się marzeniami. Bagatelizujemy je, ale to jest energia, która nie tylko wypełni nasze życie, ale pozwoli również przetrwać w radości nadciągające zmiany. Czyli my się nie możemy bać posługiwać intencją i marzeniami. Powinniśmy Bardzo dążyć do tych pięknie, marzeń. bardzo pięknie, tu ci troszkę posmaruję, bardzo pięknie właśnie to ubrałeś słowa, bo to właśnie to jest ten cykl, tą rozmowę, którą zaczęliśmy. Tak, bardzo ciekawie się Czyli- nasza ta rozmowa Czyli układa. to jest jakby takie potwierdzenie, tak? Tutaj, drodzy Państwo, tu ja osobiście nie znałem treści tego, co Rafał właśnie tutaj przekazuje, te informacje, jakie zdobył, a wcześniej ta rozmowa, gdy się rozpoczęła, to właśnie jest zazębieniem tego przekazu twojego. No nie? tu jest kolejna informacja, fajne. co stoi na naszej przeszkodzie w tym, żeby właśnie gdzieś tutaj ten rok przeżyć właśnie w spokoju i w harmonii. Przede wszystkim najważniejszą przeszkodą nas, osób, które się rozwijają duchowo, starają się rozwijać, jest ciągłe myślenie w kategorii ja. Ego, tak? Ego. Tak, ego, uprzedzenie. To ja Mhm. buduję uprzedzenia do ogółu, do całości. Przekonanie o tym, że wszystko jest nam podporządkowane i ma być nam podporządkowane, naszej woli. Odrzucenie idei jedności nas wszystkich, zjednoczenia. Czyli tutaj trzeba dążyć do bezinteresownej pomocy, do rozmów, do wymiany scalenia. myśli i uczuć z innymi ludźmi. Nie odsuwać się na bok, kierując się tylko swoimi potrzebami, ale zbliżać do innych. To jest ta nasza wspólna droga. Świadomość tysięcy jest większa i silniejsza niż świadomość jednego człowieka. I teraz, co może nam pomóc w tym roku, żeby to wszystko się zrealizowało? I tutaj odpowiedź była piękna. Miłość, czysta, bezwarunkowa miłość, jakiekolwiek formy miłości jest tym, co niesie pomoc w chwilach największego upadku. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy, to otwórz serce i zaproś miłość do siebie. Dziel się tym największym darem istnienia. To jedyna i najwspanialsza droga, która przeprowadzi przez największe ciemności walącego się świata. Miłość. Który nadejdzie, Tak. który nadejdzie i tej miłości w świecie brakuje. Kolejny przekaz z tej wizji dotyczył tego, co można zrobić już teraz. Co my możemy zrobić już teraz, osoby, które się rozwijają. No tutaj przekaz był jasny. Musimy zaufać sobie, swojej intuicji, duszy, którą jesteśmy. Wszystko jest jak połączone ze sobą nici gobelinu, różnych wzorców, które się z sobą łączą. Złe i dobre. To wszystko musi po prostu być takie, jakie jest. Nie bać się, podjąć te decyzje, które głęboko gdzieś wewnątrz czekają na podjęcie, na przywołanie ich w tą fizyczną rzeczywistość, a często są odstawione na bok tylko dlatego, że uważamy, że są niedorzeczne. Teraz powinniśmy dążyć do praktyki i między innymi to ona nas będzie otwierać na to, co nas czeka. Nas przygotuje na to, co nas czeka. Praktykuj, praktykuj. Taki był przekaz. Nie o teorii, tylko na praktyce. Czyli pracuj, powinniśmy, pracuj, tak, właśnie. pracuj nad Właśnie, sobą. nad nie? swoim Pracuj, rozwojem, nad pracuj swoją duszą, nad tym, żeby być jeszcze lepszym, prawda? No i Mhm. do czego nas to doprowadzi, jeżeli będziemy tą drogą podążać? Jaki będzie wynik tego wszystkiego? Z końcem tego etapu każdy zauważy, że autentycznie zajął się sobą, co sprawi, że lepiej będzie funkcjonować w tym nowym, w tym świecie, który będzie.
a każdy dzień będzie zgodny i szczęśliwy u takich ludzi. Zarówno ciało, jak i dusza poczują się zaopiekowane. Będzie to tutaj na gruncie lepszego odżywiania, harmonii duszy z ciałem, świadomości ciała, tego, czego tak naprawdę autentycznie ciało potrzebuje, a nie tego, co nam się wydaje, że potrzebuje. To jest bardzo ważne, bo wtedy staniemy się taką pełną istotą, taką globalnie patrzącą. Każdy z nas właśnie jest ważną istotą w tym życiu. Nikt nie jest mniej albo bardziej istotny. To wszystko pozwoli wejść nam w kolejny rok z większą świadomością. I to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, Aurelian, o tym, że właśnie ta świadomość będzie z każdym rokiem coraz większa u tych osób, które rzeczywiście za nią podążają. Zdałem sobie sprawę, bo to już, to już ludzie teraz mają jasny przykład tego, że nie znałem twojego przekazu, tego, który sam wykonałeś, nie? Tą metodą poza ciałem fizycznym, tak? Tak, tu były wizje, Tak. tu była kula. A właśnie, jeszcze w kuli też widziałem ciekawą rzecz. Kaczyński daje rękę Dudzie, gratulują sobie i tutaj Kaczyński jest bardzo zadowolony, jest szczęśliwy. Taką miałem wizję właśnie wpatrując się w kulę kryształową. Ale też widziałem, że Kaczyński w tym roku będzie też czuł się taki słaby, taki zmęczony już. Zmęczony. Takie zmęczenie, ospałość taka w nim, że już jakby chciałby trochę odpocząć, Świeczka albo jest to zgasła. związane z jego zdrowiem. Świeczka zgasła, nie? Ciekawe. Podziękuję Dudzie, pewnie. Może Podziękuję wybory, pewnie. nie wiem. Tak, tu na pewno będzie chodziło o wybory, że podziękuję Dudzie za to wcześniejsze wsparcie i Kaczyński odejdzie. A z drugiej strony też chyba wygra PiS wybory. Tak mi się wydaje. No tutaj Bo te szczęście jako też ja było tutaj takie, wiesz, Kaczyński właśnie takie uszy miał, taki osobiście zadowolony był. reprezentujący drugi świat, jestem zdania, że to opozycja dojdzie do władzy i ludzie dopiero wylęgną jak muchy na ulicę, nie? Jak robaki, nie? No Dopiero dobrze, to zobaczą. może przejdźmy teraz do twojej wizji, którą tutaj też wykonałeś, No, bardziej dotykającej właśnie ten materialny świat, proszę. ten materialny świat, no wizja krótka, wykonana, to znaczy tutaj na chwili obecnej, tu mam karty, bardziej tu chodzi o aspekt właśnie rzeczywisty, materialny, przekazywałem w swoich filmach i tutaj widzę, że to się po prostu pokrywa, to jest kopia kopii troszkę, ale powiem, co wyszło tu. Tak więc pierwszy aspekt, bardzo silny, papież odchodzi lub umiera. Tu mam nawet kartę papieża, Państwo znają, ci co znają tarota, kartę papieża i kartę mieczy. Zwróćcie uwagę na kartę mieczy, u góry jest korona, to jest wybór, to jest ktoś nowy. To jest ktoś, kto jakby będzie chciał wprowadzić nowe zmiany, ale one będą polegały na podjęciu walki, jako że miecze. To jest jedno. To, że zmiana papieża jest bardzo silnie tutaj zaznaczona i akcentowana. To mi się tutaj już od lat toczy. Kolejna sprawa, dwójka mieczy. Dwójka mieczy symbolizuje Stany Zjednoczone, Rosję na przykład, jako symbol kraju. I tu też nad dwójką mieczy mamy arkan pustelnik, zaraz krótko powiem o co chodzi, że sytuacja się uspokoi. Uspokoi, ustabilizuje, że zostanie zawarty rozejm, jakiś pokój, będzie podpisywany dokument i chodziło będzie o wojnę na Ukrainie. Tego jestem zdania. Kolejny, to bardziej powinien być pierwszy, ale ja tu troszkę od tyłu zacząłem. To jest karta Król Monet, dostatek, bogactwo, też, ale też karta sądu, sąd. Sąd oznacza również, symbolizuje jakby, że w tym roku bardzo silna będzie aktywność sejsmiczna. W tej karcie zawsze postrzegam trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów. Chociażby na tej karcie jest namalowany archanioł, który trąbi w trąbę, tak? To ja zawsze ten obraz mi się ukazuje, ta wizja, że wulkan wyrzucający popioły, że ta aktywność będzie dalej obecna i może być obecna
aż po okres jesieni, jako że miecze symbolizują porę roku, jesień. Monety to jest zima, ale gdzieś tak może nawet do jesieni mogą potrwać tego typu zmiany, które będą występowały na Ziemi. Tak samo karta sądu informuje o przeszłości, czyli uśpiony, coś, co było uśpione. Sąd w połączeniu z pustelnikiem symbolizuje coś, co było uśpione od zarania dziejów, uśpione wulkany i tak dalej. To, że one staną się bardzo aktywne. Również układ kart pustelnik z kapłanem symbolizuje zawieranie nowych sojuszy. Układy gwarantujące bezpieczeństwo, siłę tego typu. Miecze, no to ten rok będzie taki zapalny, będzie taki z wojowaniem, z takim z używaniem siły, mocy, ale ostatecznie jakby to taka ciekawostka, ten wybór, zmiana papieża miałaby wpłynąć również globalnie na początek jakby ustabilizowania tej całej sytuacji, jaka ma miejsce teraz, która jest chwiejna w świecie, tak? I tutaj więcej akurat w tym momencie nie widzę. To jest taka krótka wizja, krótki wgląd, bo większość ludzi, co zna mój kanał, już zapoznała się z tymi wizjami, a nie chce zasypywać informacjami. Tak więc to jest tyle. No co przyszłość na pewno niesie początek, czyli to też jest nowa świadomość miecze, właśnie. Tutaj bym zapomniał. Miecze symbolizują głowę, symbol nieba, powietrza. Również te trąby powietrzne mogą występować, na przykład w naszym kraju sąd to symbolizuje miejsce, czyli nasz kraj również, gdybym miał zwracać na to uwagę, że mogą występować w niektórych rejonach w Polsce, nawet na północy Polski. No i ta nowa świadomość, początek nowych rzeczy, utrzymanie pokoju. Pokój będzie uśpiony jakby na pewien czas. To nie będzie pokój trwały, to na pewno. Nie? I więcej tutaj akurat w tym momencie już nic do dodania nie mam. Mhm. No ciekawe, co tam. No, Taki aspekt, wiesz, materialny, rzeczywisty, tak, nie? Tak, to znaczy dokładnie. od strony duchowej to również mogę przyznać tutaj, że kryje się z tym, co ty uzyskałeś, ponieważ pustelnik i kapłan pustelnik oznacza osobę wysoko rozwiniętą duchowo, ale w kontekście ludzkości, to że ludzie bardziej będą dążyć do poznania samego siebie, do Mhm. skupienia się na swoim wnętrzu i szukaniu oraz poszukiwaniu, szukaniu dróg wyjścia z istniejących problemów, z tego marazmu, że ten wzrost duchowy będzie obecny, ale nie tylko jakby, no w kontekście religijnym tutaj widzę jakby właśnie te dwa światy, czyli dwójka mieczy, tak? Że jednak to będzie podzielone, religia, a rozwój duchowy, który my preferujemy, czyli bazujący na ezoteryce, a ezoteryka to inaczej dostąpienie wiedzy, jaką posiadamy poprzez poznanie własnego wnętrza. Nie wiem, to jest, wiem, że z łaciny jakoś ezoterik czy coś, to jest zwrócenie się ku własnemu wnętrzu, a pustelnik właśnie tutaj symbolizuje latarnię, którą, którą sobie oświetla drogę w ciemności. Otacza go ciemność na tej karcie. Otacza go ciemność. Jedynym wyjściem polegającym na wyjściu z tej ciemności, z tego, co będzie działo się w tym roku, do końca tego roku w świecie, by odnaleźć spokój i bezpieczeństwo, będziemy my sami. Nie wydarzenia istniejące poza nami, bo one będą działy się automatycznie. Nie? To jest ten proces, o którym rozmawialiśmy na samym początku. Ten proces jest nieunikniony i musi nastąpić. Inaczej, jeśli człowiek nie doświadczy wstrząsu, to nie obudzi świadomości, nie otworzy oczu. Będzie dalej jak ślepy w tej dwójce mieczy, tuk się uderzał od jednej do drugiej ściany.
tocząc nieustannie wojny ze wszystkimi dookoła i to się również tyczy mnie, bo to, co się dzieje na świecie, również osobiście odczuwam, że to też wpływa na mnie bez względu na posiadaną wiedzę i te doświadczenia, nie? Tu również to ze mną czasem rezonuje. No. No, bardzo ciekawe to jest. Myślę, bardzo przyjemnie się też słucha tego, jak opowiadasz właśnie o tej wizji. Tak spokojnie widzę, że tak dzisiaj zupełnie inaczej. Aurelianie też widzę dzisiaj tak przyjemnie właśnie się nam rozmawia. No, sam zresztą chyba widzisz, że i czujesz też, że tak dzisiaj chyba trochę inaczej, bo ostatnio tak bardzo emocjonalnie było, prawda? No, ostatnio Tam to takie było bardzo dużo tsunami. różnych No. sygnałów odnośnie twojego zachowania, ale prawda jest taka, że ja też do tego w ten sposób podchodzę. Oczywiście ja tam są jakieś pewne normy, kultury i tak dalej osobiste, Tu ale jeśli uważam, że urodziłem, no tak, tu jeśli urodziłem, no to chciałbym skorzystać, no to przepraszam, nie? Bo to y, niektórych człowiek rzeczy nie jest da się inaczej wyrazić niż właśnie człowiekiem. takimi słowami, prawda? Człowiek jest człowiekiem. Osobiście Dokładnie, u mnie nie ma dokładnie. zamiatania pod dywan. Człowiek jest człowiekiem. Musi jednak czasem dotknąć tych niższych aspektów, nawet w stosunku do samego siebie, Hmm. by otworzyć oczy na pewne rzeczy. Choć właśnie co mnie boli w tych czasach, że większość ludzi nawet nie chce siebie ujrzeć, zobaczyć. Siebie i tak Wypiera się z łatwo siebie. oceniamy też Tak, innych, prawda? No właśnie, tak, przez tak. pryzmat zresztą też swoich przekonań. No to jest takie trochę, to jest znamie dzisiejszych czasów, dokładnie. No Taki nic, walec. No. tak. No bardzo dziękujemy. Chyba Dziękujemy już pięknie. warto kończyć. Jest cały dzień przed nami. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami na żywo. I dziękujemy wszystkim, Cieszmy się z którzy tak. wiosny. Tak. Dokładnie, wiosna już tuż, chociaż u mnie dzisiaj pogoda niezbyt ciekawa, bo padał deszcz, grad, waliło z wszystkich stron, można powiedzieć. No i No, ale spodziewajmy się, murzyńskie upały na pewno nadejdą. Będą gorsze tak, niż w tamtym. tak, dokładnie. Zaopatrzmy się w wodę. No, dokładnie, woda pitna, to z tym będą kłopoty. Łapmy deszczówkę. Em, Ja ze swojej strony dziękuję Państwu. tak. Zachęcamy do komentarzy, jeżeli będą jakieś pytania, może w następnym spotkaniu pytania te ukażą się, będą zadane, a na pewno do następnego spotkania dojdzie, czy tam w jakim odstępie czasu to już nie jest takie istotne. Ważne, że takie spotkanie będzie. My też zmieniamy się podług tego, czego doświadczamy, nasze życia reagują na te zmiany i to też potem widać w naszych nagraniach. Myślę, że coraz bardziej tak spokojnie do tego wszystkiego podchodzimy mimo wszystko. Dobrze Tak jest po znać ludzku. przyszłość. Tak po ludzku. Dobrze jest znać przyszłość, prawda? No, my tutaj właśnie I to. wiedzieć, jak się na nią przygotować. Dlatego Tak. też ten program właśnie ma podstawę ku temu, byście nie szukali tego, co na zewnątrz, w stosunku chociażby do wydarzeń, ale również zwróćcie się ku własnemu wnętrzu, ku sobie. Bo to w was jest klucz tego przetrwania, które będzie wymagane i będzie potrzebne, gdy nadejdą te czasy. I z tym przesłaniem pięknym możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.